Serwus, dzień dobry. Witam Was w pierwszej części 9. historycznego odcinku Zabyteksu pod tytułem Przemysłowe serce miasta. Odcinek ten i następny w całości poświęcony będzie ulicy Grabiszyńskiej, która w tej chwili stoi u progu wielkich, historycznych przemian. Przemian, które na zawsze zmienią charakter tej ulicy. I żeby dobrze zrozumieć znaczenie tych przemian, musimy zrozumieć nie tylko to, czym Grabiszyńska jest i czym Grabiszyńska się stanie, ale także to, czym Grabiszyńska była. A Grabiszyńska przez ponad 100 lat była przemysłowym sercem miasta. I tą wielką historię przemysłowej Grabiszyńskiej zaczynamy właśnie tutaj pod pomnikiem hutników na terenie wrocławskich zakładów Hutmen. Zapraszam. W początkowym okresie swojego istnienia Grabiszyńska była podmiejskim traktem przebiegającym przez ogrody warzywne i gospodarstwa rolne w kierunku Oporowa. Swój przemysłowy charakter zawdzięcza budowie linii kolejowej Wrocław-Wałbrzych w 1843 roku. To był impuls lokalizacyjny dla pierwszych zakładów przemysłowych. Pierwszym dużym zakładem był browar Hopf & Gerke, zlokalizowany w okolicach dzisiejszej stacji Orlen oraz wschodniej części brutalistycznej hali Hutmen. W następnych latach pojawiły się m.in. zakłady produkcji kotłów parowych i maszyn Juliusa Kemny, powojenna Fadroma, czy zakład hutniczy Schaffer & Schachel, z którego powstał powojenny Hutmen. Kręgosłupem kształtującej się na przełomie XIX i XX wieku przemysłowej dzielnicy Wrocławia, tutaj właśnie w tej jego południowo-zachodniej części, była znajdująca się tuż obok mnie linia kolejowa 247, która łączyła Wrocław z Wałbrzychem. Był to element niezbędny, bo z jednej strony pozwalał na dowiezienie do tych zakładów wszystkich surowców, które były potrzebne do produkcji tych wszystkich wyrobów, które tam powstawały, a z drugiej strony był tanim, wielkoskalowym i szybkim środkiem transportu tych wyrobów dalej w świat. I teraz jak przyjrzymy się znajdującym się tutaj kiedyś zakładom przy ulicy Grabiszyńskiej, to każdy jeden z nich, czy mówimy o browarze, czy mówimy o zakładach Juliusa Kemny, posiadał rozległą, rozbudowaną bocznicę kolejową połączoną właśnie z tą linią kolejową 247. I te linie kolejowe jakby przeżyły te niemieckie zakłady, funkcjonowały dalej w okresie PRL, dalej na początku lat 90. w okresie tych przemian społeczno-ustrojowych i właściwie były likwidowane wraz z likwidowaniem tych zakładów przemysłowych. Dzisiaj jak tam pochodzimy po zakładach, czy nawet w ich pobliżu, to znajdziemy relikty tych bocznic kolejowych. Dzisiejsza przemysłowa Grabiszyńska to tak naprawdę dwa duże kompleksy przemysłowe. Pierwszy, fabryka automatów tokarskich, czyli dobrze wszystkim wrocławianom znany FAT, znajdujący się nieco na południu od tego miejsca, oraz zakłady przetwórstwa metali nieżelaznych Hutmen, z których właśnie nadaję. I w tym miejscu kończymy pierwszą część 9. historycznego odcinku Zabyteksu i zapraszam Was jednocześnie na tą drugą część, która właśnie powstaje. W tej drugiej części wyprawimy się do tych zakładów, przyjrzymy się na tyle, na ile to jest możliwe oczywiście, jak one w tej chwili wyglądają, zanurzymy się w historii tych miejsc, ale także spróbujemy zobaczyć, co tam się ma w przestrzeni najbliższych lat wydarzyć. Także najserdeczniej jeszcze raz dziękuję za to, że byliście w tym odcinku. Zachęcam Was oczywiście do tego, żebyście subowali, do tego, żebyście followowali i do tego, żebyście subskrybowali. Do zobaczenia następnym razem. Make zabytki great again.